wszystkim chcemy spojrzeć z szerokiej perspektywy na nasze otoczenie geopolityczne i konsekwencje wynikające z tego faktu dla gospodarki morskiej. Tak dużo się dzieje w otoczeniu, że chcemy się skoncentrować na zagrożeniach, ale i na szansach. Będziemy rozmawiali na przykład o cyberbezpieczeństwie, które dopiero teraz przebija się do świadomości. To jest realne zagrożenie, które mogłoby spowodować blokadę całego łańcucha dostaw. Będziemy też pokazywali brytyjski Narodowy Program Budowy Okrętów, który został wprowadzony kilka lat temu w Wielkiej Brytanii, pokazujący taką 30-letnią perspektywę dla przemysłu okrętowego, jak rozwój floty będzie następował. The real synergies between what we're going through and what Poland is doing with its naval rearmament program. And you know, the classic collaboration is on the Type 31 and the Mierznik. The recent announcements with Babcock Polska, PGZ and Thales UK collaborating on that is, I think, is really exciting for the future of our two countries' collaboration. Szeroko pojęta gospodarka morska rzeczywiście ostatnio się dynamicznie rozwija, to prawda, na te zmiany trzeba reagować, a czasem może nawet warto je wyprzedzać, być na nie dobrze przygotowanym po to, żeby osiągnąć efekt ekonomiczny, który interesuje przedsiębiorców. Myślę jednak, że bardzo istotną kwestią jest także i to, że jest to świat, który przynosi nam wyjątkowo dużo zmian. Ostatnie wydarzenia geopolityczne powodują, że koncentracja na tej zmienności jest większa niż była w minionych lat i myślę, że również głód wiedzy jest większy. Stąd oczywiście do paneli standardowych, takich jak okrętowy, logistyczny, turystyczny, jachtowy, te, które były zawsze, dokładamy dodatkowe, choćby takie jak związane z cyberbezpieczeństwem. No tak, właśnie za chwilę zaczynamy panel poświęcony polskim portom morskim. Będziemy omawiać kierunki rozwoju, będziemy omawiać, co się praktycznie dzieje, jaki miało to wpływ, te wszystkie wydarzenia, które towarzyszą nam praktycznie od 2020 roku. No dzieje się bardzo dużo. Chyba nie ma przebrzmiałych tematów. Forum Gospodarki Morskiej, ja przyznaję, czekam naprawdę z niecierpliwością na kolejne edycje. One nigdy nie są nudne. Dla mnie osobiście to jest najciekawsza konferencja. Może dlatego trochę, że w domu, gdzie jesteśmy jako port bardzo w nią zaangażowani, ale bardzo ciekawe tematy. Są też wątki szerzej poruszane poza samą branżą morską, wątki makroekonomiczne, geopolityczne. A nie żyjemy w oderwaniu, więc warto wiedzieć, co się na świecie dzieje i co się może dziać w najbliższej przyszłości.